Hej, hej, witajcie w mojej bajce. Dzisiaj jest sobota, 17 kwietnia. Pozdrawiam Was serdecznie z Alta. Siedzę sobie na kei nad brzegiem Alta Fiordu. Jest 8 stopni, co wygląda jak lato i człowiek się czuje bardzo fajnie, jak jest trochę cieplej. Po tych mrozach, które miały nawet 16 stopni, to myślę, że 8 stopni na plusie to jest już mega duża zmiana i ja to odczuwam jako piękną wiosnę, mimo że jeszcze leży tutaj masa śniegu. No i co my tutaj robimy dzisiaj? Będziemy zażywać arktycznej kąpieli. Arktyczną kąpielą nazywam zanurzenie się w tej słonej, przejrzystej, lodowatej wodzie. Naukowo udowodnione zostało, że zimne kąpiele, to znaczy kąpiele w temperaturze poniżej 12 stopni, mają właściwości zdrowotne. Nie zagłębiając się w szczegóły, generalnie chodzi o to, że w niskiej temperaturze ciało zaczyna pracować w inny sposób, uwalnia się bardzo duża dawka adrenaliny, skóra reaguje bardzo mocno i w ogóle ciało reaguje bardzo mocno na właśnie niską temperaturę. Możecie wierzyć albo nie, ale mówię Wam, że po wyjściu z takiej kąpieli człowiek się czuje szczęśliwy. Pełen energii, zadowolony, uśmiechnięty, przynajmniej przez kilka minut. To efekt działania adrenaliny właśnie. Dla mnie przygoda z morsowaniem zaczęła się kilka lat temu i gdybym miała opowiedzieć o tym konkretnie, to nie jestem w stanie osadzić jakoś tego w latach, ale jestem w stanie osadzić to w miejscach. Ja jestem typem człowieka, który uwielbia, to jest moja bajka absolutnie, sauny, właśnie różne jacuzzi, bąbelki, uwielbiam to. I pierwsza moja jakby większa przygoda z saunowaniem zaczęła się w aquaparku we Wrocławiu. Potrafiłam tam chodzić co tydzień, były tam organizowane wtorki wyłącznie dla kobiet, podczas których można było się czuć absolutnie swobodnie właśnie we wszystkich saunach i we wszystkich basenach. Było naprawdę fajnie, od tego się zaczęło. Potem jak się przeprowadziłam do Norwegii, to stawiałam pierwsze kroki w kąpaniu się we fiordach w Bergen. To, co jest wspólne dla wszystkich amatorów tego typu morsowania, to adrenalina. Adrenalina potrafi uzależnić i często jest tak, że osoby, które spróbowały raz morsowania, już przy tym zostają. Ciało w bardzo zimnej wodzie zachowuje się specyficznie. Jest tak, że praktycznie się nic nie czuje. Więc nie czuje się ostrego podłoża i nie czuje się, jak człowiek ociera się o coś ostrego. Jak widać, nie byłam dzisiaj jedyną amatorką kąpania się w Alta Fiordzie. Lars przyszedł na pomost zaraz po mnie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Ale zaraz potem skoczył do wody i spędził w niej dużo więcej czasu niż ja. Ma to szczęście, że mieszka tutaj na nabrzeżu i zaraz po właśnie wyjściu z tej zimnej wody może się schować w saunie, bo takie domki, które widzimy domki w sensie mieszkania i domy jednorodzinne też nad brzegiem Alta Fiordu najczęściej są wyposażone w sauny, albo to są sauny w tak zwanym kolektywie, czyli wspólne dla kilku mieszkań, czy tam dla całego budynku, albo niektórzy mają też prywatne sauny na własny użytek.
Tak czy inaczej, Lars wrócił do swojego domu, a ja tymczasem, wygrzewając się na słońcu, też dochodzę do siebie i powoli będę już się zbierać. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną dzisiaj nad brzegiem Altafjordu. Cieszę się, że miałam okazję podzielić się z Wami moimi doświadczeniami na temat właśnie morskich kąpieli w zimnej wodzie. Woda tutaj wygląda pięknie, jest przejrzysta, lazurowa, mieliście okazję zobaczyć to na moich zdjęciach. Natomiast jest absolutnie zimna. Natomiast z drugiej strony, jeśli będziecie mieli kiedykolwiek okazję, żeby spróbować takiego zanurzenia się w zimnej wodzie, właśnie albo w saunarium zaraz po wyjściu z sauny, albo gdzieś przy okazji pobytu nad wodą, serdecznie polecam. Wszystko z umiarem i wszystko z rozsądkiem, ale adrenalina jest niesamowita.